Dzień dobry. Kolejne nagranie dotyczące budowy naszego nowego tarasu. Jeśli ktoś myślał, że jesteśmy na wakacjach, na urlopie, Wyspy Zielonego Przylądka może zwiedzamy, jak niektórzy, no to nie. My działamy i jedziemy z koksem ostro. Tutaj widzicie wiązkę lasera, która pokazuje nam dokładnie górę desek. Tak to sobie wymyśliłem. I żeby nie rysować po ścianach, myślę, że taśma klejąca jest najprostszym rozwiązaniem, czyli obklejamy to tak, żeby dół taśmy klejącej pokazał nam tą wiązkę lasera, czyli to będzie właśnie góra desek. No i teraz sprzęt dość ciężki, to waży z 15 kg. Ta wiertnica, ta przekładnia planetarna, która jest założona na podstawy wkręcane. A tutaj Domax. No dalej odwracaj. PWDB. Takie oznaczenie. 68. I widzicie, na tej podstawie jest poziomica. Staramy się to wkręcać pionowo oczywiście. Więc tutaj obracając to, mamy na libelce pokazany pion, czy też poziom. No i w ten sposób sobie staramy się tutaj radzić w tym temacie. Na tym etapie zdecydowanie spędziliśmy najwięcej czasu. Chcąc to zrobić dobrze, trzeba się trochę przyłożyć, więc powolutku, ale szło. Tutaj grunt jest dość miękki, część piasku, część później jakiejś może gliny niżej do zrobienia. No i teraz już tutaj wkręcanie. Słuchajcie, to jest piękna sprawa z tą przekładnią. Moc jest olbrzymia. No a teraz strefa cienia, bym powiedział. Zaznaczony jest ołówkiem wymiar, na który muszę uciąć rurę ocynkowaną. Strefa cienia, dlatego że tutaj jest to ciemny dosyć kątek na hali u mojego szwagra, ale sprzęt pierwsza klasa, wielka taśmówka do metalu i idzie to po prostu niesamowicie. No i co? Posuw oczywiście ustalam, tutaj kolejne kilka rur już uciętych. Tutaj widziałem, że takie lekkie wahnięcie, nie wiem czy też zauważyliście, na tej taśmie jest, więc już no niestety taśma może się uda jeszcze naprostować, ale sprzęt naprawdę pierwsza klasa, tutaj można ciąć bardzo duże przekroje, oczywiście pod kątem przeróżnym, więc na hali spędziłem parę ładnych minut, jak nie godzin, żeby uciąć te kilkadziesiąt podstaw, znaczy tych kilkadziesiąt rur, może tak, na takie odcinki. Oczywiście każdy odcinek jest minimalnie różny, a to dlatego, że bo jeszcze wam wytłumaczę. I teraz, ponieważ rury są w ocynku, nie chcę, żeby to mi rdzewiało w tych miejscach, gdzie uciąłem, więc tutaj akurat Hammerite chyba idzie w ruch i w ten sposób mamy Jak ucięte. widzicie, praca wre i praktycznie 95% tych podstaw wkręcanych mamy już osadzonych. Myślę, że tutaj ułatwia nam pracę to miejsce, ponieważ część oczywiście mogę sobie wkręcić ręcznie, później wkręcamy oczywiście tą specjalną wkrętarką z przekładnią planetarną i później zaczyna się praca, można byłoby powiedzieć, dość dokładna, bo czym dokładniej to zrobimy, tym prościej będzie nam montaż przebiegał już z kolejnymi elementami, takimi jak właśnie te rury. To są chyba dwucalowe, tak zwane 60, ocynkowane, które wkładamy właśnie w te podstawy. Wkładamy w te podstawy tak jak, no nie wiem, będziecie widzieć. Tak jak na przykład, tutaj już siadło mocniej. No kurde, no co jest?
Przecież tego nie wkręcałem. Dobra, mam. Rura, jak widzicie, jest krótsza. Tutaj jest dłuższa. Te podstawy mają tutaj przewężenie i mniej więcej w tym samym miejscu ta rura wchodzi w środek. Mówię, że mniej więcej, bo nie jest to idealnie, dokładnie zawsze w tym samym miejscu, ale tutaj wymyśliliśmy taką metodę, że przestrzelimy sobie, strzelamy, tak powiem, strzelamy laserem, mamy idealnie poziom. Poziom tak naprawdę wyznacza nam miejsce przy drzwiach, bo tam podłoga musi dojść dokładnie w tym samym miejscu, w którym była wcześniej. I wkładając później tą rurę, włożę, nie włożę, bo tutaj jest coś naspawane. Wkładając te rury, strzelamy laserem i wyznaczamy sobie dokładnie wysokość, którą zapisujemy na kartce, drewnianej kartce i później, jak widzieliście, już docinałem to na pilarce taśmowej. Na to nachodzą takie te małe daszki i na to już przyjdzie profil. Jak widzicie, tutaj sobie rzuciłem tak na szybko 2 profile, żeby sprawdzić, czy nasza praca jest w miarę dokładna, czy też pojawiają się jakieś niedokładności. No i muszę przyznać, że tutaj chyba w jednym miejscu widzę, że jest ciut za wysoko. Wiecie, no to cięcie na taśmówce, milimetr w to, milimetr w tamto może gdzieś uciec. Ja robię to do ołówka, więc nie jest to jakoś super dokładnie, ale dokręcając tą podstawę, minimalnie będę mógł się lekko obniżyć i mamy, słuchajcie, zrobione prawie że idealnie. No i oczywiście później już kolejny etap to te profile 4-metrowe, które będą ustawiane tutaj w tą stronę, wzdłuż tarasu, w tych miejscach, a później już pojedziemy w drugą stronę, czyli w poprzek. Więc dzieje się, jak widać, nie nudzimy się i walka z czasem tak naprawdę. Tutaj mamy rury krótsze, a później Wam pokażę również tam, gdzie jest taki spad terenu, tam będzie to wystawienie dużo dłuższe. Więc jeszcze mam zapas tych rur. Stal niestety do najtańszych materiałów nie należy w ostatnim czasie, więc to był trochę kosztowny wydatek, ale mam nadzieję, że zakończymy temat tarasu na wiele, wiele lat. No i zobaczycie też, że troszeczkę to powiększenie, poszerzenie też powinno fajnie tutaj wyglądać. Pomyślałem sobie, że żeby Wam jeszcze rozjaśnić obraz, to użyję kamery z ręki, żebyście widzieli bardzo dokładnie, jak to jest zrobione. Widzicie, że tutaj w tą stronę nie zawsze nam się udało idealnie trafić z tymi słupkami. Po prostu w jednym miejscu tutaj pojawił się jakiś olbrzymi głaz albo też beton wylany, ale w tą stronę nie ma to takiego znaczenia jak w drugą stronę. I już Wam pokażę, że w tą stronę musi to być zrobione idealnie po to, żeby trafić tymi słupkami, trafić tymi legarami dokładnie na środek tego słupka i to staraliśmy się zrobić jak najdokładniej. Jest tam jakaś minimalna tolerancja, więc to nie jest tak, że jak będzie 3 mm obok, to już po prostu świat się zawali. No i tutaj jest jeszcze to miejsce, które jest sporo niżej, jakieś 30 cm może niżej, więc tutaj będzie druga część tarasu z wejściem, może z wejściem do ogrodu zimowego i tutaj będzie ten taras troszeczkę wyżej uniesiony w stosunku do ziemi. Dobra. Czyli teraz widzicie wszystko. No oczywiście plac budowy, tutaj jeszcze rusztowanie od dachu. I tak to wygląda, tak to wygląda. Oczywiście nie pomagały nam w pracy te wszystkie słupki betonowe, bo w kilku miejscach one przeszkadzały. Nie można było, musieliśmy się odsunąć tymi
podstawami wkręcanymi w inne miejsce, ale w większości było to dosyć dobrze trafione. O, i tutaj widzicie jeszcze ostatni rząd, ponieważ część tego tarasu po prostu będzie już pod chmurką, że tak powiem, nie będzie zadaszona. Dobra, i to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.